Mam przyjaciela, myślałem, że mnie chce zeżreć. A tu przyleciał taki przyjaciel. Czuł się niepewnie, tak? No. I śmigamy dzisiaj w stronę Agadiru. Jeszcze tam dzisiaj nie dojedziemy. Etap 80 km. I dla odmiany dzisiaj jadę w zwykłych butach. Bo wczoraj na plaży ocean był na tyle dowcipny, że zalał mi buty. I mimo, że trzymałem je na tarasie, w przewiewnym miejscu, to nie zdążyły wyschnąć. Przez prawie 16 godzin. Jest duża wilgotność w powietrzu i buty nie schną. Jeszcze zamoczone słoną wodą. A tu żeśmy sobie mieszkali. To był luksus w porównaniu z tym, co mieliśmy okazję przeżyć wcześniej. Te apartamenty to były naprawdę luksus. Kiedy słońce jest jeszcze nisko, więc obserwujemy długie cienie, trochę oceanu. Przez większość trasy dzisiaj będziemy jechać wzdłuż oceanu, ale nie brakuje przewyższeń. Żeśmy tutaj rozmawiali z kolegami, że miewamy takie chwile, że sami się do siebie śmiejemy jadąc na rowerze. Komuś się zdarza krzyknąć z entuzjazmu. To się chyba nazywa pasja. Pomyślałem, że stanę sobie w cieniu, odpocznę. Do czasu zjeżdżamy na takie punkty widokowe. Sobie chyba obniżę siodełko tam na postoju, bo wczoraj jak byłem jeszcze po ten kremik wróciliśmy, to tam złapała nas ta fala i do dziś dzień nie wyszły mi buty. No a SPD jednak są wyższe i teraz czuję, że muszę palcami sięgać. Niewygodnie mi.
jak u nas na Podhalu można znaleźć stada owieczek, tak tutaj natrafiliśmy na stado bodajże dromaderów, bo mają jeden garb. Niestety GoPro nie jestem w stanie zrobić zbliżenia, ale to jest dosyć osobliwy widok dla takiego Europejczyka. Hasają sobie wielbłądy po łące. To nie jest łąka. Tu jakieś Podhale mamy na wielbłądy. Łódeczki na wjeździe do wioseczki. Łeba? Czy coś? Nasi tu byli, parowane są. Znajduje się czas też na poplażowanie. Mamy chwilę przerwy, możemy sobie klapnąć na piochu. Wciągnęliśmy herbatki, kawy, jakieś soczki i teraz chwila na delektowanie się oceanem. Fajnie jest zrobić sobie lipiec w grudniu. A u nich jest zima, więc ludzi na plaży mało. Proszę bardzo, delfinki dziękuję za wizytę. I uciekamy dalej. Fajnie się jedzie. Powiem wam, jak jadę takim fragmentem pustyni, piję co 5 minut. Na wszelki wypadek, jakby się ta pustynia miała dłużej nie skończyć. Najgorsze jest to, że wjechała woda, kawa, sok, a siku nie było czym. Kozy przez drogę przechodzą. A co, mają przyfruwać? Normalne. Oj, 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 oj. Mam 45 mm na takim piochu kopnym. Raczej słabo. Tutaj Ozia miałaby przewagę. O, tutaj najlepiej by się przydał taki osiołek. Bonjour. Daje popalić. Piach w nosie, piach w gardle. 35 stopni w tej chwili na takiej patelence. Na razie nie ma się gdzie schować. I tyle. I bawimy się dalej. Temperatura się zmienia. Mamy 38,3. A lodów mi nie chcieli sprzedać, bo mówią, że w zimie się nie sprzedaje lodów. Zdarzają się roślinki,
Ale tylko dlatego, że tam jest pole, które jest zasilane takim wężem z wodą. I to wszystko jest zielone tylko i wyłącznie dzięki temu wężowi. A i tak ledwo zipie. Ten upał to nas tutaj mocno przeczołgał. Proszę bardzo, mijamy ciężarówkę przedsiębiorcy budowlanego. Pachnie chyba wielbłądem tutaj. Hello. Bonjour. 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 To się chyba nazywało rynsztok. Czyli główny taki ciek nieczystości na ulicy. Tak mi się wydaje, bo pachnie jak rynsztok. Masa. Poprzednie etapy w górach nie dały mi tak popalić jak ten, po płaskim. Około 80 km, ale po pustyni. Na pustyni było 38, około 40 stopni, jak się zostawiło rower przed sklepem, później już po przejechaniu tego fragmentu, to nawet do 50 niektórym dobijało na Garminach. Strasznie wyciąga to słońce. A dodatkowo wczoraj nie byłem w stanie wysuszyć butów po kąpieli niechcianej w oceanie i jechałem w zwykłych butach. Matko, jak się człowiek przyzwyczai do SPD, to jest tragedia. Ciężko mi się jechało, lewa noga się przyzwyczaiła, natomiast prawa ścięgna Achillesa już mnie tak naparza, że mam ochotę już prowadzić. I do jutra się muszę wykurować, bo jutro ostatni etap. 50 około kilometrów do Agadiru. No cóż, wreszcie poczułem pustynne klimaty. Po to tu przyjechałem. Więc cieszę się. Mimo że wyjazd się już kończy, to jednak myślę, że zaliczyłem bardzo dużo atrakcji. No ale na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas. Owieczki, kuski. Dojechaliśmy. To jest hotelik. Okolica nie wygląda bardzo zachęcająco i rozrywkowo jak kurort, ale warunki ma jak najbardziej. A, tutaj orlik jest. Proszę bardzo, boisko jest. Rżną tutaj w gałę, lubią to.